No nie ma sensu, żebyście patrzyli na moje po prostu męczarnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było takich dłuższych form i treści. Pomyślałem sobie, że trzeba wrócić. Święta się zbliżają, słuchajcie. Lecimy do sklepu. Ogarnę tylko jakiś statyw na kamerkę i przechodzimy do ważnych spraw, bo będzie się działo. A co się będzie działo? Będzie się działo to, że trzeba złożyć ul. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku kupiłem ul taki okrągły, jak beczuła. Udało mi się go wyrwać dość tanio, bo za niecałe 300 zł. Teraz jak patrzyłem na AliExpress, bo jest to ul kupiony właśnie z tamtych kierunków wschodnich, azjatyckich, no to niestety teraz są o wiele droższe. Czekajcie, bo to tak sobie kamerę ustawiłem, że ani usiąść, ani siedzieć. Pokażę Wam tak. Śrubeczki tu są, jakieś spinki, metalowe druty i tak dalej. Kołeczki, takie patyczki, bo to jest ul bezramkowy. Te patyczki się wkłada dookoła tej beczuły, żeby pszczoły miały tutaj taki zaczątek jakby budowania plastrów. Takie metalowe opasacze, że tak powiem, którymi trzeba będzie spiąć i potem śrubami to tam skręcić. Słuchajcie, takie klepeczki, że jedna będzie w drugą, o tak proszę bardzo, wchodzić. Nie wiem, bo to jest coś mniejsza w ogóle. Mam nadzieję, że to w ogóle będzie w jakiś rozsądny sposób ucięte. Decha. Chyba lądowisko takie. No i takich klepek jest cała masa, które trzeba będzie po pierwsze pomalować, bo chcę to zaimpregnować z zewnątrz. W środku oczywiście nie. Oho. Trzeba będzie to zaimpregnować ładnie, potem spiąć, skręcić, bo tak sobie pomyślałem na początku, że może bym to najpierw bym to sobie złożył, założył te taśmy, skręcił i potem po prostu miałbym wygodniej to malować. Ale potem tak pomyślałem, że bez sensu, bo jak tu będzie ten metal tutaj będzie, to pod tym nie będzie pomalowane, no i nie będą pomalowane też boki tutaj. Nie? A warto by było może właśnie tutaj sobie troszkę chlapnąć, nie dotykając tutaj środka, tylko chlapnąć te boki, żeby jednak były zabezpieczone. Zobaczymy. Muszę to na razie wyjąć, przeliczyć, bo ja nie wiem, czy to się da tak po prostu złożyć. Nie myślę, chociaż z drugiej strony. Bo wiecie, o co chodzi. Na dużej średnicy wystarczy, że to troszkę się złoży i już może mi wejść mniej. A każdy korpus musi mieć taką samą średnicę i tyle samo jakby tych. Więc sobie po prostu zobaczę, ile ich tu jest. Ułożę jeden, ile mniej więcej mamy. O, widzicie, tu są takie. Tu są takie te z dziurkami, nie? I to będzie w środku na przestrzał po prostu taka strzałeczka, czyli trzeba będzie też policzyć, ile jest ewentualnie właśnie takich dziurek, bo to w każdym korpusie chyba musi być, albo tylko w tym górnym, chociaż to też bez sensu, no bo jak tylko w górnym, to jak potem zamienię korpusy, nie? To mi się wydaje, że jest jakaś ilość tych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 patyczków mam. Czyli jest pewnie jakaś ilość tych z dziurkami. Trzeba będzie to wszystko właśnie przeliczyć. Mniej więcej. Bo może być tak na przykład, że nie pamiętam ile on miał tych korpusów. Skoro jest 10 patyczków, no to by wychodziło, że co? Po 2 patyczki by wychodziło?
Na pewno jest kilka korpusów. Nie pamiętam. A najgorsze jest to, że nie mogę tej aukcji już znaleźć właśnie na AliExpress w tej zakładce kupione. Bo chciałem Wam podlinkować, bo tak jak mówię, kupiłem go za 300, a teraz tam jest za 5, 7 i 1000 coś. Są takie wersje. Chciałem Wam podlinkować tą tańszą, ale nie znalazłem. I z racji tego, że ta aukcja jakby zginęła, to wydaje mi się, że ktoś po prostu przestał to sprzedawać tak tanio i usunął tą aukcję, dlatego mi też ona wyleciała z tych właśnie zakupionych. No nic, będziemy kombinować. Ogólnie to jest to strasznie takie poszarpane brzegi to ma. Widzicie? Strasznie takie jest to nieestetycznie wykonane, powiem Wam. No ale cóż, no. Także dobra, ja się biorę za robotę. Byłem wczoraj w Brico i kupiłem sobie impregnat drewnochron, bo słuchajcie, są teraz różne. Lazury, glazury, impregnaty, po prostu wszystko jest na rynku dostępne. Ja pamiętam, że kiedyś jak jeszcze mieszkaliśmy w Gliwicach, to mieliśmy taki domek, brda to się nazywało, taki mały, na ogródku działkowym takim pracowniczym. I myśmy wtedy właśnie kupili drewnochron, bo chłopaki, którzy nam montowali ten domek, mówią, że to jest najlepsze, kupcie to, pomalujcie i ten, nie? I to jest impregnat powłokotwórczy, głęboko penetrujący. I ja tym samym impregnatem pomalowałem moje pierwsze ule. Ule, które kupiłem od Piotrka Chrapli z Bartnicy.pl, pomalowałem właśnie tym samym impregnatem. I słuchajcie, one do dzisiaj wyglądają jakby były nowe, pomalowane. Dosłownie. Więc stwierdziłem, że ten ul pomaluję sobie też drewnochronem. Byłem kupić puszkę, zobaczymy, czy mi starczy, bo jednak jak tak sobie patrzę w to pudło, to tu jest raz, dwa, trzy, cztery, 5 warstw takich klepek na całość. Także trochę tych klepeczek jest, no ale myślę, że będzie nieźle. Jest trochę zimno dzisiaj, zobaczymy. Jest na razie godzina 10, może się zrobi trochę cieplej. Jakby się zrobiło trochę cieplej, to przebiorę w jakieś brudne rzeczy, żeby się nie ubrudzić, bo to wiecie jak to jest. Czasem się chlapnie i rękawiczki jakieś znajdę i będziemy malować. Pomalujemy całe, potem to skręcimy i od razu Wam mogę powiedzieć, że w co będę celował w tym roku, żeby ten ul zasiedlić rójką. Nie wiem, czy mi jakaś rójka pójdzie, nie wiem, czy jakąś rójkę złapię, bo czasami jest tak, że one idą, ale się ich nie łapie, ale powiem Wam, że w zeszłym roku nie, czekajcie, w zeszłym roku nie, bo w zeszłym roku to ja byłem w szpitalu, miałem operację, to nie w zeszłym roku, 2 lata temu to już było. Kurde, ten czas leci strasznie. 2 lata temu, ci co obserwują to pamiętają, zasiedlałem ul, ten taki, jeden był snozowy, a drugi taki sam, tylko że taki opalany na dziko, z taką kartowniczką. No i słuchajcie, niestety, obydwa te ule nie przezimowały mi. Być może jest to moja wina, ale no zeszły rok naprawdę był dla mnie ciężki. Operacja bypassu w szpitale, potem się nie za bardzo czułem. Wiecie jak to jest, nie? Trochę muszę przyznać szczerze, że zaniedbałem, więc być może źle leczone, być może co, ale te ule generalnie obydwa nie za bardzo szły w siłę, bo one były wykonywane, że po prostu wziąłem rodzinę z innej pasieki, zsypałem same pszczoły, tak, czerw rozłożyłem po innych rodzinach, a same pszczoły z matką wziąłem tutaj i przywiozłem i zsypałem. No i niby, wiecie, niby fajnie, ale nie fajnie. Bo jeden ul, był problem taki, że coś się z matką stało, nie wiem dlaczego, bo była, na początku trochę poczerwiła, a potem coś się z nią stało i tam pszczoły się bardzo długo nie mogły dorobić nowej matki i on był taki właśnie słaby, nie za bardzo, a problem jest z tego, że nie ma jak zasilić takiego ula. Wiecie o co chodzi, bo jak mamy normalny ul ramkowy i jest słaby, to ja mogę z innego ula wziąć po prostu ramki i tyle, nie? A tutaj na snozach, no nie za bardzo było jak zasilić. Ja tam próbowałem młodą pszczołę właśnie taką podsypywać czy coś, ale to nie wyszło, więc ten ul no nie poszedł. A drugi, tam matka była, ale ogólnie jakoś tak właśnie słabo czerwiła, słabo się rozwijał, no nie poszły ogólnie te ule w siłę taką, nie? I być może to jest też jakby to, że nie rozwinęły się na tyle, żeby dobrze przezimować. Więc mam taki plan, żeby ten ul chińsko-japońsko, okrągły i w ogóle
spróbować zasiedlić rójką. Już znajomym, którzy tu w okolicy gdzieś tam mieszkają, mówiłem, że jakby się jakaś rójka trafiła, to kurde, kupuję po prostu, wiecie, pszczoły do wora, do wiadra, przywoźcie do mnie, będziemy zasiedlać fajny ul i potem będziemy pokazywać filmy na TikToku, YouTubie i tak dalej, więc znajomi są już tam ostrzeżeni, być może któryś trafi mu się rójka i ten. Czasami tak jest, że no kurde, takie miałem lata, że pszczoły się roiły, wisiały te cebule, te kasztany na drzewach, a już nie było po prostu w co wsadzać, nie? Także zobaczymy. I muszę tą rójką, bo wiecie jak to jest. No rójka to jest jednak rójka. To idzie w siłę, to się szybko rozwija, to jest mig, nie? Więc tak to trzeba będzie właśnie w tym roku zrobić. Na razie trzeba to zaimpregnować. Jest jeszcze trochę czasu. Mamy dzisiaj 22 marca, także wiecie, do maja to jest trochę czasu. Chcę to zaimpregnować z zewnątrz, tak jak mówię. No ewentualnie tu jeszcze w środku te wypusty, bez dotykania może tej krawędzi i tej środkowej, żeby tam nic nie chlapnąć, żeby pszczołom, wiecie, ten impregnat tam nie robił krzywdy, ale z zewnątrz i środek ładnie sobie zaimpregnujemy, złożymy to, wystawię to na dwór i niech to sobie tam ulatnia się to wszystko, nie? A potem dalej zobaczymy. Jak się trafi rójka, to zasiedlimy. Jak nie, no to może będę kombinował właśnie, że po prostu jakąś rodzinę do tego przełożę, albo zsypańca zrobię, bo już też myślałem właśnie, że może po prostu zsypańca zrobić, takiego wiecie, porządnego, nie wiem, z 2-3 kilo pszczół, do tego czerwiącą matkę i to by też poszło ładnie w siłę. No będziemy coś kombinować. Także zabieram się za robotę i malujemy. No i okej. Mam tutaj wszystkie te klepeczki. Na razie odłożę sobie tutaj. Tu przygotowałem sobie stanowisko pracy. Rękawiczki, co by się nie pobrudzić, bo to zawsze wiecie, zawsze się człowiek gdzieś tam chlapnie. I będzie trzeba było tak. Plan jest taki, klepka po klepce po prostu. Malowanie. I tam mam taką płytę OSB na skrzyni, tam je będę po prostu odkładał, żeby tam sobie spokojnie obsychały. Jest w miarę słoneczko, fajny wiaterek, taki przewiewny dzisiaj. No nie jest jakoś bardzo ciepło. No dobra, muszę iść, bo myślałem, że wziąłem sobie śrubkę, myślałem, że śrubką otworzę, ale niestety. Trzeba wziąć coś fachowego, czyli nóż z dłutkiem. Bardzo fajne w pasiece. Tylko ma jedną zasadniczą wadę. Jest zrobione z miękkiego metalu i się wygina. Generalnie jak są na internecie jakieś chłopaki czy tam dziewczyny, tak zwane nożoroby, którzy robią takie noże różnego rodzaju, to słuchajcie, rewelacyjny pomysł właśnie dla pszczelarza na prezent byłoby idealne zrobić właśnie taki nożyk, który tu się trzyma, tu ma zagięcie ładne takie do podważania ramek i tak dalej, tylko zrobić krótsze ostrze, gdzieś o takie, rewelacja, żeby ciachnąć na przykład zabudowę tam trutową czy coś. Kolor będzie taki dziwny, bo domek mieliśmy pomalowany na machoń, ale stwierdziłem, że zrobię coś innego i wziąłem kolor, który się nazywa teak. No. Niestety wietrzycho jest dzisiaj takie dość spore. No i nie wiem, czy ten kolor nie będzie taki jednak za mocny. Ja mogę wziąć bardziej coś może przeźroczystego. No zobaczymy. Więc tak, plan jest taki, żeby klepkę od tej strony i od tej strony machnąć, tak, żeby tam wlazło, bo tamtędy będzie wszystko ewentualnie, jak będzie podciekało, no to będzie wnikało. No. Oczywiście front, a z boku tylko tą powierzchnię, która będzie ewentualnie na zewnątrz, nie? Bo nie wiem, czy jest sens iść tutaj dalej.
Za bardzo też nie mam tego jak chwycić po prostu, bo tu bym się w tą szczelinę jeszcze może pędzlem dostał. No może spróbujemy, zaraz zobaczę jakby to tam... No właśnie. Problem jest tego typu, że będzie mi w łosie trochę od środka tam szło, a bym tego nie chciał. Znaczy pszczołom się nic nie stanie, bo to i tak zanim tam pszczoły wrzucę, no to wszystko dawno zwietrzeje i... Bo jeszcze do maja sporo czasu. O, może coś takiego. No i co? I trzeba będzie po prostu tutaj klepkę po klepce odkładać. I tyle. No malowania, powiem wam, chyba cały dzień dzisiaj będzie. Bo tych klepeczek to tu jest po prostu 1500-1900. No ale co? No chce się mieć fajny ul. Pokazowy, jakiś taki. To się trzeba narobić, nie? Też muszę uważać, żeby mi z pędzla, tak wiecie, jak na końcu, żeby nie chlapało, bo tutaj tę paletkę i ławeczkę i stoliczek żona pomalowała innym impregnatem, więc jak zobaczy jakieś kropki, będzie źle. Także tak to właśnie mamy tu w Wąchocku, że mamy zajęcie, słuchajcie. Nie wiem jak tam u was z pszczołami, ale ja widzę, że w tym roku, jak zresztą można było to przewidzieć, są duże straty. Dużo pszczelarzy właśnie mówi, że są straty i to dość duże. Można było przewidzieć i nie trzeba się dziwić głównie dlatego, że po prostu była zimna zima. I o ile jak są jakieś cieplejsze zimy, albo takie można powiedzieć bardziej długie jesienie niż zimy, to wszystkie słabiaki bez problemu zimują. I można sobie pozwolić na zimowanie jakichś tam odkładów cienkich i tak dalej, to niestety mocna zima i przymrozki weryfikują to. I jak ktoś próbował coś słabego przezimować, to w tym roku bardzo często się okazuje, że padły. Padły, bo się po prostu nie wygrzały, było za mało pszczół w jakichś tam słabszych odkładach. Nie? Rodziny duże, silne, nie ma problemu. Ale odkłady w tym roku miały problem. Chociaż no, są takie przypadki. Ostatnio był właśnie pszczelarz, który mówił, że sąsiad miał pasieka 50 rodzin i mu zostało mniej niż 10. Jeszcze nie wiadomo dokładnie ile, bo mówi, że to co mu zostało, to jeszcze wygląda jakby zaraz miało odejść na tamten świat. Jak to niektórzy pszczelarze mówią, polecieć do świętego Ambrożego. No, problem mamy, słuchajcie, tego typu, że coraz gorzej jest z warozą u nas. Byliśmy ostatnio na szkoleniu w Iłży. Zostaliśmy zaproszeni na takie szkolenie. Prowadził Mariusz Hachuła. No i powtarza to, co wszyscy inni w koło, słuchajcie, powtarzają naukowcy, że jest problem. Jest problem, bo o ile lekarstw mamy dość dużo, bo leków dostępnych z refundacji nawet do walki z warozą jest bodajże teraz chyba 15 czy 16, to problem jest właśnie z prawidłowym leczeniem. Bo większość tych leków ma dużą skuteczność, gdybyśmy je stosowali w okresie bezczerwiowym. A trudno u nas o taki naturalny, bezczerwiowy okres, więc trzeba go wywoływać izolacją matek, słuchajcie. I ręka do góry, ktoś z was izoluje matki i, że tak powiem, brzydko się w to bawi, bo jak się pojedzie właśnie na jakieś konferencje, szkolenia i tak dalej, to co innego wykładowca, a co innego później pszczelarze w kuluarach. I bardzo często jest tak, że w kuluarach właśnie pszczelarze podnoszą takie krzyki larma, że jak to tak?
Przecie ja mam 20 rodzin. Ja nie będę latał każdej matki szukał. No słuchajcie, no. Jeżeli będzie za niedługo tak, że jak nie poszukasz, to nie będziesz miał, to może tam do niektórych coś przemówi i trafi. Wszystko też zależy, bo ja wiem, że zaraz się znajdą głosy, ale u mnie to nie ma problemu z warozą, nie? I generalnie ja się zgadzam, ale wszystko zależy od tego, słuchajcie, w jakim miejscu i jakie warunki mamy. Bo są miejsca, gdzie presja jest bardzo duża, jest bardzo dużo pszczelarzy, więc i warozy będzie dużo i innych przetrwalników różnych innych chorób, bo się będzie roznosiło po pasiekach. A jest tak, że mamy pasiekę, a najbliższa inna pasieka jest na przykład 20 km albo 5 km. No i wtedy wiadomo, że nam w takim przypadku będzie o wiele łatwiej. Więc nie można, słuchajcie, tutaj tak uśredniać i generalizować, bo wiadomo, że sytuacje są różne. I to, że ktoś nie ma problemu, no to nie powinien wjeżdżać na białym koniu na internet i mówić, że u mnie wszystko ok, to wy jesteście jacyś dziwni, nie? Że u was nie jest ok. Bo bardzo są często takie właśnie głosy pszczelarzy, że jak u mnie jest ok, to wy coś źle robicie. No, oczywiście jest w tym trochę prawdy, bo generalnie jeżeli rodzina pada, to jest w tym wina pszczelarza, większa lub mniejsza, bardziej świadoma lub mniej świadoma, ale jednak jest to wina pszczelarza, bo to on wziął sobie te pszczoły pod opiekę i to on się powinien nimi zajmować tak, żeby nic im się nie stało. Powiem wam, że z każdym kolejnym elementem idzie mi już coraz lepiej chyba, mi się wydaje. Chociaż przeraża mnie to, bo nawet jeszcze pierwszej warstwy tych klepek nie zdjąłem. Więc naprawdę chyba spędzę tutaj cały dzień. Ale dobra, słuchajcie, żeby nie zanudzać, to ja sobie tu będę malował, a wam to wszystko przyspieszę. Taka wiecie, magia kina, nie? Chociaż już zauważyłem, że powinienem to brać w ten sposób, żeby ten rowek mieć po swojej stronie, bo od tej strony jak trzymam, to jest mi go wygodnie pomalować, a jak on jest po tamtej stronie, to muszę tak dziwnie rękę wyginać. Ok, mamy wszystko teraz już pomalowane, więc będę to zaczynał składać. Popatrzyłem sobie też na internecie, jak to mniej więcej wygląda z tymi patyczkami. Muszę sobie wybrać tutaj teraz właśnie na razie wszystkie te z dziurkami, bo patyczki powinny iść 2 tak i 2 tak, taką kratownicę. Chociaż już mi się coś tu nie zgadza, bo jeżeli tych korpusów będzie 3 na przykład, to ja nie pamiętam ile powinno być tych korpusików. Czy 3, czy 4, ale poczekajcie, to jest tak, 2, 2, 2, 2. To jest na jeden korpus. Coś tu mało tego jest. Nie, i nie widzę następnego z dziurą. No właśnie, nie ma tutaj kolejnego z dziurą, czyli coś tutaj nie pasuje. No i mamy problem.
Bo jest 8 i 7, czyli jest 15 dziur. Zaraz, bo tu jeszcze tak sęki są gdzieniegdzie. Może tu jest gdzieś dziura, tylko ja jej nie widzę. A jest, tu rzeczywiście. O, proszę bardzo. 8. Czyli co, by wychodziło, że są 2 korpusy tylko. No i właśnie, dziwna sprawa. Bo miało być tego chyba więcej, mi się wydaje. Ja nie pamiętam, czy nie 4. Tylko właśnie, może być tak, że ten ul będzie inny niż to, co ja patrzę. Bo ja teraz patrzę już na jakiś inny ul, bo tamtego, tak jak mówię, tamtej aukcji, gdzie ja kupowałem, już nie ma na internecie dostępnej, więc ja patrzę na inną i przecież ta inna wcale nie musi być taka jak ta moja, więc może właśnie tu się coś pozmieniało. No bo 2 korpusiki takie malutkie na ten, to kurde, to przecież to rodzina w mig mi to zajmie, nie? No. A tu jeszcze trochę mam kurde nierówno, bo ten karton jest krzywy. Tak, to na razie delikatnie poskładamy. Nie, no to mi się wydaje, że tutaj jakby ilość tych jest większa niż 2 korpusy. No nic to. Może w takim razie będzie tylko na 2 albo na 3 patyki. A nie, na 3 patyki też nie, bo tam było 10 tych patyków. Tak, dobrze pamiętam? 10 było? No nie wiem, coś takiego by było, czy już za dużo jest o jedno? No, już mi się wydaje, że jest chyba o jedno za dużo, bo mi się tutaj nie składa mi się. O. No, będzie trudno właśnie to zrobić, żeby było dobrze. Kurde, jeszcze tu mi się odgina cały czas. Nie, będzie. O, i tak jak mówię. Tak jak myślałem, że będzie chyba. Trochę jajo się z tego robi. Czyli może jeszcze jeden trzeba dołożyć, tak? Coś takiego by było, tak? Policzymy teraz, ile ich tu jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 by było. No to możemy łatwo policzyć tutaj teraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 na 4, 5 na 16, 7 na 18, 19, 20. Dobra, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak by było. Czyli tu by było tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tu jest coś nie tak, bo tu jeszcze są te z dziurami, tak? Ale byśmy musieli dać na przykład 24 byśmy zrobili. No to też nie, bo tu byśmy wtedy mieli 4 do tego. Mam plan, poczekajcie chwilę.
proste. Plan mam tego typu, że sprawdzę sobie, ile mam śrubek i obejm. I obejmy są 4. Także już teraz się wydało, ile musi być tych korpusów. Trzeba celować w 4 sztuki. O, i trochę się to powyginało tak do transportu. O. I do tego mamy takie długie śrubki. Jest tu trochę rzeczy. Jest tu trochę rzeczy. Nie wiem do czego, szczerze powiedziawszy. Bo tak, mam długie śrubki. Jest długa śrubeczka, która będzie prawdopodobnie tutaj wraz z nakrętką i ona będzie mi jakby ściągać to, nie? Takie mam wrażenie. Natomiast są tutaj jeszcze takie metalowe kątowniczki jakieś. A, tam był chyba ten dolny korpus przykręcany do... O, coś takiego. Dziwna sprawa, bo patrzcie, że mi się to tutaj nie mieści w ogóle. To jakby za dużo klocków było. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. No. Kurde. Jak ma się tylko 2 ręce i żadnej pomocy, no jeszcze za mało by było. Nie, no coś tu jest nie tak, ewidentnie chyba. Coś tu jest chyba nie tak, ewidentnie, bo bo to będzie w takim razie tych klocków o wiele za dużo. Nie no, tu by było, kurde. No tu by wyglądało, że teraz jest w miarę... Że teraz jest w miarę ok. Tutaj sobie przykręcę. Tylko w takim razie będzie za dużo klocków. Bo tak, musiałbym i teraz tak, zaraz zobaczymy. 4 musiałbym wymienić na te z dziurami, tak? Czyli jakbym tu dał, żeby tak naprzeciwko były siebie te dziury, żeby ten patyczek tak przechodził, no to musiałbym dać mniej więcej tutaj. O. No i tu mi właśnie nie pasuje, bo zaraz, muszę sobie to oznakować, że ten i ten. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jest tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest tyle samo. Tylko teraz te 2 by tu były. No dobra, to może zrobimy inaczej. Spróbujemy do tego dojść. Może zrobimy po skosie. Że tak, dziura, 2 puste, dziura. I tutaj jest tak, dziura, 2 puste i dziura. I to samo byśmy zrobili z drugiej strony. Dziura, 2 puste i dziura. Tak, pięknie. 2 puste i dziura. Czyli tu byśmy dali jakąś dziurkę.
i tutaj. No to właśnie, to będzie znowu... Bo będzie za dużo dziur w stosunku do korpusa. To jest właśnie problem, że tam nie ma instrukcji obsługi. Ale polecę po patyczki, zobaczę, czy one w ogóle mają kąty, czy się tu zmieszczą. Bo ja już tu widzę pewien problem, że przecież jak wsadzę tak, to nie wsadzę innego, bo będzie na tej samej wysokości, nie? Czyli musiałyby być te dziury nawiercone na różnych wysokościach jeszcze w tych klockach. Żeby to miało ręce i nogi. Ale czy tak jest? Nie, bo wszystkie są, mi się wydaje, że wszystkie są na tej samej wysokości. O, chociaż nie. Chociaż nie. Poczekajcie. Chyba już powoli dochodzę do tego. Czyli jeszcze trzeba będzie... Kurde, takie poklejone. Ja wam powiem, że te taśmy, co oni w Chinach używają, to jest... Aż im zazdroszczę. Czasami jak mi towar przychodzi, jakiś tam co kupuję na tym, to się nie da po prostu rozpakować. O, jak jest przez obydwie dziury, to jest różnica. Czyli tutaj rzeczywiście jest różnica. Dobra, ale to sobie przymierzymy tak. Tu jest na tej wysokości kołek, a tu jest na innej. Czyli ten klocek muszę wymienić na ten klocek, żeby było na tej samej wysokości. Tak. No nie, to nie z tej strony. O. Tak byśmy zrobili. No i teraz co dalej? Czy to mi przejdzie i tu się... Ale właśnie. Bo jeżeli to są dziury na dwóch różnych wysokościach tylko, to by wychodziło, że muszą być dwa patyczki tylko. Bo na tym zdjęciu, co mam do aukcji, to jest tak. Dwa są tak i dwa są tak. O. Tylko tak, skoro mam 4 obejmy, to mam 4 korpusy, nie? Więc powinno być patyczków 16. To jeszcze w ogóle inne. Coś mi tu w ogóle nie pasuje, słuchajcie. Nie? Bo jakby po 4 wchodziło, to mielibyśmy 4 na ten, 4 następny i tylko 2 na następny, a tam jeszcze 3 są. Czyli by nam 6 by nam brakowało. No tak, 16, dobrze. Czyli coś tu musi być inaczej po prostu zrobione. Ale no i tych klocków mi tutaj brakuje. Tych klocków, czy nie tyle brakuje, ile właśnie będzie za dużo, odwrotnie, źle powiedziałem. Ale tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Ja chyba już będę tutaj sobie kombinował poza kamerą, bo też bez sensu jest, żebyście oglądali, jak ja się tutaj strasznie męczę i próbuję się nakombinować, o co to chodzi z tymi tutaj rzeczami. No ale właśnie, i mam jeszcze, słuchajcie, mam jeszcze coś takiego. Jakiś drut taki. I tych drutów mam tu sporo. Zaraz sobie zobaczymy. A to dziwne, bo tych długich śrub mam 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie wiem w ogóle, co to jest i do czego to służy. Coś to ma spinać.
Ale co? Nie mam pojęcia. Patyczków jest 10, tego jest 10. Śrubek jest 5, czyli by z tego wychodziło, że będzie 5 korpusów i będą po 2 patyczki na ul, czyli po prostu będzie taki zwykły krzyżak zrobiony. I tyle. Tak by to wychodziło. Tak by to po prostu wychodziło. Dobra, ja sobie to na spokojnie poukładam tutaj, poskręcam, bo muszę wziąć sobie, sprawdzić właśnie te na jakich wysokościach są tutaj, na jakich wysokościach są otwory i dobrać odpowiednie właśnie, o, tu jest krótszy jakiś, tu jest, Szczerze Wam powiem, że ja nie wiem, czy to wynika po prostu z braku dokładności naszych wschodnich przyjaciół, nie? Powinny być na 2 wysokościach. Po to, że jeden patyczek tak, a drugi tak, ale kawałeczek jest różnicy, nie? Żeby nie wychodziło mi, chociaż no, troszkę je można rozgiąć. Więc to, że mi się akurat tu trafiły na różnych wysokościach, to był chyba zbieg okoliczności, bo one generalnie wyglądają po prostu jak krzywo nawiercone i tyle. Że to nie jest wcale na 2 różnych wysokościach. Po prostu oni wiercili tak, jak im się tam trafiło. No, tego już tu nie ten. Dobra, ja sobie to na spokojnie policzę, poskręcam i zaraz do Was wracam, bo no nie ma sensu, żebyście patrzyli na moje po prostu męczarnie. No i tak, mamy skręcony. Te blaszki są tutaj i te śrubki są również tam. Tu i tu, nie? Przykręcamy tak i na dół, żeby nam to się nie wywaliło. Tu jest taki malutki wloteczek. Jest jedna taka klepka jest po prostu troszeczkę inaczej ucięta. Mam nadzieję, że pszczoły będą tędy mogły wchodzić. Co dziwne, słuchajcie, zostały mi 3 klepki. Korpusów mamy 5. Ja źle spojrzałem, bo się okazało, że te taśmy metalowe, ich było 5. Jedne były takie 2 zwinięte i w drugim ja też myślałem, że są 2 zwinięte, ale tam były 3. I dopiero później właśnie to się okazało, jak tam się przyjrzałem, że są 3 i mówię, wszystko jasne, o co chodzi, nie? Więc zostały mi 3 klepki. Trochę bez sensu, bo gdybym dał za mało, to by było 5. Na każdy jakby po jednym dałbym za mało. Próbowałem tutaj poluzować te śruby na maksa, odkręcić, żeby ta taśma była jak najszersza i nie da się tej dodatkowej wcisnąć. No po prostu się nie da, nie? Dodatkowo mam takie jakieś takie powyginane. Nie? Tu jest wygięte pod kątem w tą stronę, tu jest w tą stronę. No to jest jakieś... Wydaje mi się, że to będzie coś do po prostu trzymania tych korpusów. No ale nie, no bo pod taśmę tego już nie włożę, na dobrą sprawę, jak to skręcę, bo na razie to jest luźne, jeszcze nie skręcane, ale jak to skręcę, no to nie będzie szansy, żeby to tak spiąć jakoś między taśmami na przykład, tak, czy coś, nie? Nie wiem, jak ktoś ma pomysł, słuchajcie, ja tam przejrzałem całą aukcję tych innych uli, bo znalazłem inne ule. One są tutaj właśnie troszeczkę inne, stąd może też pomyłka, bo one są troszeczkę inne, tu mają większą liczbę tych jakby wentylacji i tak dalej. Może dlatego tam było po prostu właśnie... Zabrakło mi natomiast dziurek w tych klepkach. Nie wszystkie miały dziurki i 2 patyczków w tym dolnym korpusie już nie miałem jakby żadnych właśnie klepek z dziurkami, żeby tutaj włożyć. Muszę jeszcze przejrzeć, czy gdzieś jakby błędnie nie wsadziłem z dziurką.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No powiem Wam, że tak ogólnie, no to wygląd ma fajny, śmieszny. Tu widzę pewien problem, bo wentylacja jest taka, nie idzie to tak właśnie, tylko idzie to tak. Jest tutaj takie kółeczko wentylacyjne, które mogę sobie otworzyć i zamknąć, no ale jak ono będzie tak, no to sorry batory, będzie mi tam padał deszcz do środka, więc muszę jakiś taki, może z 2 deseczek, taki daszek tutaj dorobić czy coś, bo widzę pewne problemy. No ogólnie powiem Wam, że kubatura tego gniazda jest też bardzo mała, bo na zdjęciu to wyglądało jak takie duże, fajne, okrągłe ule. Tutaj się okazało, że to jest taka mała beczułka. Raczej na odkład niż na całą rodzinę, bo jak wiecie, no, wielkopolskie na 2 korpusach to ma się nijak tutaj do tego po prostu. No ale tak, mam fajny ulik, będziemy coś tam testować w sezonie. Nie wiem, czy słychać w mikrofonie, ale tutaj kura przyszła właśnie sobie pogdakać. Pozdrawiam Was serdecznie, kura z Wąchocka, także na dzisiaj mam robotę zrobioną. Ul postoi, teraz troszeczkę będzie sobie wietrzał, żeby ten impregnat się trochę wywietrzył. No a w sezonie będziemy coś kombinować. A jak ktoś ma pomysł, na co są te spinki, to dajcie znać, bo ja nie mam pojęcia. Jeszcze od razu uprzedzając, tu jest taka dziurka jakby po tej stronie i to też na patyczek jakby nie wchodzi. Patyczek jest grubszy, więc nie wiem. Kto ma pomysły, dajcie znać. Thank you.